Czy jest ktoś, kto w swoim otoczeniu, w pracy, w szkole, wśród znajomych nie ma kogoś podobnego do znanego piłkarza? No ja sam naliczyłbym takich kilku. Jeden podobny do Messiego, drugi na przykład do Goncalo Guedesza z Walencji. No przyznajcie, że macie podobnie. Dziś właśnie o sobowtórach piłkarzy. W maju 2017 roku podczas wyborów prezydenckich w Iranie w jednym z lokali wyborczych furorę zrobił młody mężczyzna. Kiedy Reza Ali Reza Lu czekał na możliwość oddania głosu, nagle zaczęli do niego podchodzić przypadkowi ludzie i prosili o wspólne zdjęcie. Powodem oczywiście podobieństwo do Cristiano Ronaldo. O tamtej sytuacji rozpisywały się media na całym świecie, a sam zainteresowany wielokrotnie ją komentował. Chciałbym kiedyś poznać Cristiano, lubię oglądać jego grę. Chciałbym do niego dołączyć w jakiejś reklamie, jako dubler. Byłoby wspaniale, gdybym mógł zagrać razem z nim w Realu. Wspólna gra to raczej wątpliwa sprawa, ale już kariera sobowtóra? Taką od kilku lat robi niemiecki freestyler pracujący pod pseudonimem Saki. 1,5 miliona fanów na Facebooku i 120 000 obserwujących na Instagramie to najlepszy dowód, że ma już wyrobioną markę. Oprócz zawodów freestyle'owych Saki często jest zapraszany na imprezy marketingowe. Występuje głównie w stroju Realu Madryt oczywiście. Był irański Ronaldo, czas na tamtejszy odpowiednik Leo Messiego. Kilka tygodni przed wyborami w mieście Hamadan policja zatrzymała studenta. Reza Paras też nie mógł wyjść na ulicę, bo po chwili tłumy chciały sobie zrobić z nim zdjęcie. Zamieszanie było na tyle poważne, że konieczna była interwencja patrolu policji. Jednak sam to zainicjował. Kilka miesięcy wcześniej ojciec zrobił mu zdjęcie w koszulce Barcelony. Potem doszła charakteryzacja w postaci fryzury i zapuszczenia brody. Sława chyba niekoniecznie mu jednak przeszkadza. Cieszę się, że widząc mnie ludzie są szczęśliwi. To daje mi dużo energii. Dzięki temu irański Messi jest zapraszany na sesje zdjęciowe i wywiady. Sam chce jeszcze wierniej odwzorowywać postać piłkarza i uczy się sztuczek technicznych. Skoro bliźniacze twarze ma dwóch najlepszych piłkarzy na ziemi, to musi mieć i trzeci. Odpowiednik Neymara, pod względem wyglądu oczywiście, możemy oglądać na boiskach polskiej ekstraklasy. Chodzi o Jarosława Jacha, obrońcę Zagłębia Lubin. Podobieństwo zauważono już kilka lat temu, kiedy Jach grał w drużynach juniorskich. Nadano mu ksywkę Neymar, która żyje do dziś. Gdy strzeliłem gola w meczu z Węgrami, to chłopaki krzyczeli brawo Neymar, mówił po meczu polskiej młodzieżówki. Jeden Neymar to zdecydowanie za mało. Inny na co dzień gra w Irlandii. Kiedy 3 lata temu drużyna Limerick pozyskała kartę zawodniczą 16-letniego Barry'ego Coutera, chciano go żartobliwie przedstawić jako tego prawdziwego Neymara. Cristiano Ronaldo miał 2 sobowtórów, Neymar 3, a Zlatan? Zlatan zawsze jest najlepszy i ma co najmniej 4. Kilka lat temu piłkarskiego Twittera obiegło zdjęcie dziennikarza z Bułgarii. Hristo Hristow został zaproszony do telewizji, jednak nie spodziewał się, jakie wywoła tym zamieszanie. Jestem poważnym dziennikarzem śledczym i wolałbym nie komentować przypadków, w których ludzie w Szwecji myślą, że wyglądam jak piłkarz. Ibrę mieliśmy też w Polsce. Zanim Aleksandar Prijowicz zdążył wybiec na boisko w koszulce Legii, kibice już okrzyknęli go swoim Zlatanem. Jest podobny, też gra w ataku, a w dodatku po golach robił podobne cieszynki. Na przykład w spotkaniu z Dundalk w eliminacjach Ligi Mistrzów, po którym oficjalny profil Champions League na Twitterze zamieścił porównujący obu piłkarzy post. Nigdy się do niego nie porównywałem, to sprawa mediów. Zaczęło się jeszcze we Włoszech, gdy grałem w Parmie. Miałem 17 lat, byłem wysoki, szczupły i wołali na mnie Ibra. Z czym wiąże się kupowanie biletu PKP w tradycyjny sposób? Między innymi z długim oczekiwaniem w kolejce. Jednak czasem na jej końcu może czekać na nas swego rodzaju nagroda. Jeden z pasażerów na końcu kolejki spotkał sprzedawcę bliźniaczo podobnego do Zlatana. Nie mogło się obyć bez pamiątkowego zdjęcia. W sierpniu 2016 w meczu o tarczę dobroczynności Leicester grało z Manchesterem United. Mecz meczem, ale w pewnym momencie na trybunach rozległy się przyśpiewki o Zlatanie. Szwed zrobił jakiś zjawiskowy trik? Nic z tych rzeczy. Popatrzcie tylko, Ibra na trybunach. Tego rodzaju przyśpiewki intonowano przez kilka dobrych minut. Uwaga kibiców skupiła się na jednym z nich. Jak się potem okazało, jegomość podobny do Zlatana to Jack Goodacre, agent nieruchomości z Bedford. Czy mój nos jest naprawdę tak duży? A tak serio, to zdawałem sobie sprawę, że wyglądam trochę jak on, przyznawał 26-latek. W krótkim odstępie czasu Jack stał się zawodowym Zlatanem. Zdobywał kolejne komercyjne zlecenia, pracując z najlepszymi brytyjskimi markami, w tym z Manchesterem United.
Zarabiać tylko dlatego, że jest się podobnym do piłkarza? Spokojnie, nie jesteście sami, ja również byłem w szoku. Tym bardziej, kiedy okazało się, że w Wielkiej Brytanii to normalka. Andy Harmer to człowiek znany dlatego, że jest sobowtórem Davida Beckhama. W takiej roli pracuje już blisko 20 lat. Harmer współpracował z samym piłkarzem podczas kręcenia reklam m.in. dla Pepsi, Adidasa i PlayStation, gdzie był jego dublerem. Oglądaliście kiedyś film Gol? Beckham był tam jedną z bardziej znaczących postaci, jednak jak się później okazało, w dużej mierze nie grał go prawdziwy David, a Andy właśnie. Santiago, congratulations, you were amazing today. Taki biznes stawał się coraz bardziej popularny i w 2007 roku Harmer zaoferował się dla biznesmenów jako inwestycja w znanym programie telewizyjnym Dragon's Den. Kilka miesięcy później prawdziwy Beckham przechodził z Realu Madryt do Galaxy Los Angeles. Zanim jednak to się stało, stacja Sky One wysłała do Hollywood Harmera z partnerką przebraną za Victorię Beckham. Para aktorów miała sprawdzać reakcje ludzi na rodzinę Beckhamów. Andy już od kilku lat prowadzi agencję menedżerską dla sobowtórów. Zgromadził zespół osób podobnych do gwiazd show biznesu. Od 2015 roku na kanale 4 BBC emitowany jest serial Look-alikes, w którym aktorzy odgrywają zabawne scenki z udziałem Beckhama właśnie, Jamie'ego Vardiego, George'a Besta, a nawet Katy Perry. Postać legendarnego Besta gra Mark O'Hare, ale zaraz, kto gra Jamie'ego Vardiego? Maj 2016 Leicester City świętuje zdobycie Mistrzostwa Anglii. Dzień później ulicami miasta wśród fetujących kibiców przejeżdża autobus z piłkarzami. Harmonijne celebrowanie zaburza jeden z graczy Lisów, wciągając do autobusu sobowtóra Jamie'ego Vardiego, ubranego w klubową koszulkę. Sytuacja powoduje falę śmiechu wśród reszty, a dwóch Vardich pozuje do zdjęcia. Do sieci szybko trafiają filmy, które robią furorę. Lee Chapman z pozycji listonosza na kilka miesięcy zyskuje niewyobrażalną sławę. Szybko zaoferowano mu pracę we wspomnianej agencji sobowtórów. Anglik jeździł nawet po tournée po kraju, gdzie pozował do zdjęć jako sobowtór piłkarza. Jednak sielanka szybko się skończyła, a wszystko za sprawą przydzielonego mu menedżera. Ten zarządzał jego finansami i mediami społecznościowymi. Jak się później okazało, agent oszukiwał Chapmana, przelewając zarobione środki na inne konto. Jego podobieństwo do napastnika Leicester wykorzystywał do tego stopnia, że prawdziwy Vardy miał sobowtóra dość i zablokował go w mediach społecznościowych. Lee wrócił do dawnego zajęcia, którym para się do dziś, grając również we wspomnianym serialu. Po rozwiązaniu nieprzyjemnej sytuacji z agentem przypominał o świętowaniu mistrzostwa z piłkarzami Leicester. To pozostanie ze mną na zawsze. To była jedna z głównych atrakcji mojego życia. Jak widać, wygląd ma znaczenie. I to jak? Będąc sobowtórem znanego piłkarza, można pławić się w blasku fleszy, zarabiać na życie, a nawet zostać dublerem samego zawodnika w reklamach. No bo kto z nas nie chciał mieć brata bliźniaka, który by chodził za nas na sprawdziany? Sobowtórów jest znacznie więcej, ale to zadanie pozostawiam Wam. Swoje pomysły piszcie w komentarzach, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia!